jakby najbardziej ciekawe z tego wszystkiego wydaje mi się jest to, że się zdecydowałeś. To jest dla mnie najciekawszy wątek, który ja bym chciał poruszyć. No i przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj. Evolution Cast. Nie wiem też, który to jest odcinek, moi drodzy, więc nie będę nawet się wygłupiał, żeby to powiedzieć, ale dzisiaj mamy Christmas Special, czyli wydanie, które opowie o bardzo ważnym case study. Takim case study, które dzieje się w życiu człowieka. Ja nie wiem, stary, ale według mnie to zrobionym totalnie na żywca. Ja to tak oglądałem z drugiej strony, ale to ty wiesz coś. Ja nazywam się Maciej Galusz. Szymon Kędzierski dzisiaj z nami. Opowiedz parę słów o sobie. Czym się zajmujesz w ogóle? Kim jesteś, człowieku? Skąd się tu wziąłeś? Tak, ja jestem architektem, to zawodowo przynajmniej, ale nie takim prawdziwym, takim architektem IT. Jak to nieprawdziwe? Już jest prawdziwa praca, nie? To, że efekty są dość cyfrowe, no takie czasy chyba mamy, nie? No Ale tak. Nie, no to taki żarcik, jasne. Więc no, zajmuję się głównie chmurami, wcześniej on-premise, AWS i te sprawy od tu dużo już lat. W sumie może nie wyglądam, ale już chwilę. Zdecydowanie. Na pewno wyglądasz lepiej niż ja. Ja to jestem uznawany tutaj za głębokiego dziada IT, nie? Także na luzie. Co robiłeś? No Czyli robiłeś chmury. tak. Przez ile lat w ogóle twoja kariera się tam w tych czasie tym on-premowo No, zaczynałem na on-premie, tak, VMware i te sprawy. To już 11 lat w branży, powiedzmy. Na początku jakiś tam. Ja wywodzę się bardziej z DevOpsa czy takiego system inżyniera, tak, nie byłem deweloperem per se. Potem no coraz więcej tej chmury, no i w sumie tak się potoczyło, że jakoś z tym AWS-em coraz więcej pracowałem i potem już na maksa, powiedzmy. No co, poza tym też trochę się udzielam w community. Jak kojarzycie nasze meetupy, to Maćkowi pomagałem w AWS User Grupie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No może zrobię autoreklamę. oczywiście. Mam też podcast z kolegą, który prowadzimy IT Story, w którym no tak luźno rozmawiamy sobie z gośćmi, którzy są w IT, ale są na różnych rolach. Trochę od, nie wiem, od Scrum Mastera do CTO tak naprawdę, co ci ludzie robią, żeby się troszkę więcej dowiedzieć. Wrzucimy linka w opisie, żebyście tego nie szukali zbyt intensywnie, tylko od razu mogli w to wskoczyć, więc bardzo się cieszę, że pojawiłeś się w tym naszym specjalnym odcinku, Dzięki za dlatego zaproszenie. że ta przyjemność po mojej stronie. Ja może powiem Wam, skąd to się wzięło. No bo poznaliśmy się lata temu, gdzieś ta AWS User Grupa krakowska nas połączyła i w pewnym momencie Szymon przychodzi i mówi, co, ignę na rok. A ja mówię, ale detoks? I okazało się, że nie detoks, znaczy nie taki detoks, którym by człowiek pomyślał za pierwszym razem. Ale opowiedz tym swoim, można powiedzieć, takim gap year. No tak, to ten pomysł takiego gapieru się już zrodził dużo wcześniej i to z ówczesną narzeczoną rozmawialiśmy, a może by tak trzeba było podróżować trochę więcej. Lubimy podróżować, więc gdzieś tam, wiesz, wiadomo, są jakieś ograniczenia urlopowe, nie? Tu tydzień, tu dwa, max i tyle. No i zawsze gdzieś tam rozmawialiśmy, fajnie byłoby, żeby się trochę na dłużej urwać no i mieć większy, czy też trochę może inny ten experience tego, czy to doświadczenie tego podróżowania. No i w sumie to stąd się wywodził pomysł. Potem no, zaplanowaliśmy ślub, no i stwierdziliśmy, że dobra, podróż poślubna to jest dobry pretekst, żeby taką podróż zrobić, nie? No i wyszło na to, że po prostu dobra, no to zaplanowaliśmy tą podróż, mogę coś o tym powiedzieć więcej później, no ale zdecydowaliśmy, dobra, no to odchodzimy z pracy i znikamy na rok maksymalnie. W założeniu było takie, że może być rok albo mniej trochę. I to nie była taka decyzja na zasadzie, dzień dobry drogi pracodawco, chciałbym rok bezpłatnego urlopu, a po roku przyjdę do ciebie i mam cieplutką posadkę, wszystko na mnie czeka.
Nie. To było takie, że dobra, no to odchodzimy i zobaczymy, co się stanie, tak? Zobaczymy, jak wrócimy, to o tym też powiem potem może, jak to wyglądało w praktyce, ale założenie to było takie, że no zobaczymy, co się stanie, jak będzie wyglądał rynek pracy i może wrócimy do tego samego pracodawcy, jeżeli będzie jeszcze wolne, tak? Albo poszukamy czegoś na rynku nowego, nie? No dobra, czyli podjęliście decyzję, że robicie sobie rok przerwy, oboje, w ramach powiedzmy roku miodowego i to był taki plan, że nie wiem, będziecie leżeć odłogiem w jednym miejscu, nasączeni alkoholem jak gąbka, czy jednak to był jakiś inny pomysł na ten rok? Wiesz co, to ja potraktowałem to jako projekt podróż. Nie? I teraz normalnie jak planuję podróż, taką, no, może podróż to jest za duże słowo, ale no taki wyjazd, nie, na wakacje, no to można łatwo zaplanować, to są 2 tygodnie, czy tam tydzień, no to ja jestem taką osobą, że wszystko lubię mieć zaplanowane, no i planuję tak na zasadzie każdy dzień wiem, co będę robił i z godzinowym czasem nawet takim harmonogramem, jak ta podróż będzie wyglądać, nie? Ale podróży rocznej to nie da się waterfallem zaplanować, nie? Czyli totalny agile. To trzeba zrobić agile'owo, nie? I no po pierwsze trzeba się przygotować do tego, czyli no ja to tak jak mówię, podszedłem do tego tak projektowo. Pierwsza rzecz, no budżet, nie? Skąd mieć pieniądze, bo to jest kwestia tego, jak też będziemy podróżować. Mogę powiedzieć potem o tym stylu, jak podróżowaliśmy, to może trochę będzie jaśniej. No ale to jest pytanie, czy będziemy pracować w podróży, czy jak się zwolniliśmy, no dobra, no to pewnie no nie? No i teraz jakby ten budżet też trzeba jakoś tam zaplanować. Czy to będziemy po prostu przejadać oszczędności, czy w jakiś tam planning tego musi być, nie? Potem no trasy, tak? Czyli mówiłem, że to nie może być waterfall, więc nie możemy każdego miejsca zaplanować z rocznym wyprzedzeniem, tylko raczej taką roadmapę, nie? Taką dosłowną może bardziej. No i myśmy robili tak, że mieliśmy kraje mniej więcej zaplanowane przez ten rok, jakie chcemy odwiedzić. W dobrych porach roku, żebyśmy się tam pojawili, czyli jest zima w Polsce, to mamy być na innej półkuli, żeby było fajnie. No a potem robiliśmy taki co 2 tygodnie powiedzmy sprint planning, że planowaliśmy już kolejne 2 tygodnie nadchodzące, co dokładnie będziemy robić, może trochę noclegów, jakiś tam transport, samolot tutaj, coś tam, nie? No ale mieliśmy taką roadmapę, taki zarys tego, jak będziemy podróżować przez ten okres mniej więcej, które kraje chcemy odwiedzić i tak dalej, nie? Zanim przejdziemy do tej części takiej, którą na pewno wszyscy są niezwykle ciekawi, jak to zostało zorganizowane, skąd pieniądze, wiesz, to są rzeczy, które podniecają słuchaczy, nie widzów. Czy po 10 latach pracy w twoim przypadku to był też ta decyzja tego urlopu na rok, to była decyzja związana z pewnego rodzaju wypaleniem zawodowym, które gdzieś tam już wychylało się za rogu, czy to jeszcze nie ten czas? Szczerze powiedziawszy, to nie był ten motywator. Nie? Ja znam też ludzi i rozmawiałem też z podróżnikami, którzy to zrobili na zasadzie ucieczki przed czymś, albo rzucam wszystko i wjeżdżam w Bieszczady, nie? Że nie chcą już tego na przykład, nie wiem, być dalej w tej branży, czy robić tego, co robili. W moim wypadku no nie to było celem, nie? I to też no ja nie chciałem jakoś wielkiej transformacji przechodzić, czy tam bardziej wyjechać, żeby poznać siebie, tylko no, może bardziej dla tego samego faktu podróżowania. Oczywiście jakieś tam rzeczy się pozmieniały w trakcie, jak wiadomo, nie? Ale to przynajmniej w zamyśle nie była moja wielka transformacja, którą będę przechodził w tej podróży, nie? Więc to nie był taki motywator, jeżeli wiesz, co mi chodzi. Tak, czyli od pierwszego dnia nie musiałeś, to nie było twoim celem, żeby się odciąć. Nic nie robić w kontekście zawodowym i być tak totalnie offline. To nie było tym zamysłem. Nie było. Chociaż wyszło to tak w koniec końców, bo znowu to wychodzi trochę takie moje podejście, że miałem inne obowiązki, to znaczy one są dalej przyjemnie, ja lubię to, co robię i robiłem to, co robię i na razie nie zapowiada się jakoś super inaczej i no jak wiesz, wstaję rano i idę do pracy, no to spoko, mam jakieś tam zadanie do zrobienia i w podróży zmienił się kontekst, ale w sumie no niewiele się tak
takiego mentalnie zmieniło. No, wstaję sobie i tam, dobra, mamy jakiś plan, który trzeba wykonać. Nie? Fajnie, bo możemy coś pozwiedzać, tak? Poznamy nowych ludzi, same fajne, przyjemne rzeczy, ale jakby no jest to jakaś realizacja konkretnego zadania, celu, robimy sobie coś po drodze, nie? To było też tak, że przez to, że zostawiliście pracę, które mieliście przed wyjazdem, to pozostało ci pewnego rodzaju dodatkowe źródło utrzymania, czy jednak pożerałeś swoje oszczędności? Jakbyś trochę opowiedział o organizacji, jakby takim zamyśle, Jasne. przygotowaniu, formie tego wyjazdu. No to może zacznę od tego, jak się przygotować, nie? Jak myśmy się przygotowali. No, tak jak mówiłem, planowanie, nie? Czyli ten budżet to jest jedna rzecz, ale też wszystkie inne zarządzanie ryzykiem ogólnie. To przyjęliśmy taki aspekt tego, że dobra, jakie są ryzyka podczas tej podróży? Na przykład kradzież. Jak się przygotować do takiej kradzieży? Mieliśmy jakieś tam w pasku gdzieś ukryte parę dolarów, żeby się uratować jakby coś, tak? Czy odpowiednie ubezpieczenie w razie wizyty w szpitalu, czy w jakichś takich innych problemów, więc po prostu wszystkie ryzyka, które mogły się pojawić, no to staraliśmy się jakoś tam ogarnąć wcześniej, nie? Przygotować na to, zmitygować. Czekaj, zanim przejdziesz dalej, bo to niezwykle ciekawe, czy któreś z nich się ujawniło, z tych takich grubasów? Pewnie. No, to dawaj jakiś przykład. No, na szczęście nie kradzież, więc to byliśmy na to przygotowani, że no w takiej podróży się może to zdarzyć, gdzieś tam zgubimy nawet rzeczy, czy już nawet nie ktoś nas kradnie, ale zgubimy portfel czy coś, więc mieliśmy jakieś tam dokumenty zapasowe, jakby fizyczne też numery telefonów do banków, żeby zablokować karty w innym miejscu niż telefon czy portfel. Natomiast co takiego się wydarzyło, no to byliśmy w Indonezji, no to przejechał mi samochód po stopie i wylądowałem w szpitalu. Znaczy na szczęście nic takiego tam poważnego, no ale musiałem o 2 tygodnie o kulach chodzić. No, ubezpieczenie się sprawdziło, także nie było aż tak strasznie. Czyli z tych takich faktycznych ryzyk, które gdzieś tam sobie opracowywaliście, to też nie jest tak, że można liczyć tylko na szczęście. To byś chciał powiedzieć mniej więcej? No trzeba być przygotowanym, nie? To znowu jak w projekcie trochę, nie? Jeżeli nie jesteś przygotowanym na to ryzyko i ono wystąpi, no to dalej, nie? Więc trzeba być na to przygotowanym moim zdaniem. I też no jakby skalkulować sobie to, że może się coś takiego wydarzyć, no i to jest część tej podróży, tak? To nie jest tylko, że zawsze jest super fajnie, ale czasem coś się wydarzy, no i trzeba z tym żyć, nie? Przygotowanie, czyli przemyśleliście, co może pójść nie tak. Przygotowaliście się na to. Co jeszcze? Co jeszcze było w tej fazie przygotowań? No bo to na pewno nie zrobiliście tak zakładam, że jedziemy. Nie, tylko coś trochę to trwało. Tak. Ile czasu się przygotowywaliście? No tak myślę, że z pół roku. Na pewno szczepienia wszystkie, czyli ta roadmapa jest ważna, żeby wiedzieć, w jakich krajach być, jakie szczepienia zrobić, tak. Potem no po jakich porach roku tam trzeba być, zabezpieczyć ten budżet, no i to też nie robiliśmy w ten sposób, że że po prostu mieliśmy tam pieniądze na koncie i hulaj dusza, piekła nie ma, spoko. I Emiraty. Tak. Jedyneczka. Tak, więc raczej to też było tak, że byliśmy przygotowani, że no wynajęliśmy nasze mieszkanie znajomemu, więc to jest jakiś tam przychód. Ja też pracowałem chwilowo. Jestem trenerem AWS-a, więc miałem okazję poprowadzić kilka szkoleń. Nie chciałem pracować tak non-stop, bo już robiłem to wcześniej, że pracowałem na wyjazdach i no nie jest to, co lubię, tak? Jednak to dużo się traci z tej podróży, a druga rzecz, ja lubię pracować w takich warunkach, że mam, no nie wiem, monitor porządny, tam, no, żeby być efektywnym, tak? No nie tylko tam, że już przychodzę do pracy, ale no chcę jakieś tam, żeby to efektywnie działało, no i na tych wyjazdach mi się to średnio sprawdzało, więc raczej to było takie dorywcze. To tyle, jeżeli chodzi o tak, jakby to nie trzeba to było zbudżetować. No i też przyjęliśmy, ważny jest ten styl podróży, nie? Bo pytanie, jak ludzie podróżują. Są takie dwie skrajności, nie? Masz ludzi, którzy
okej, 5-gwiazdkowe hotele, all inclusive i w sumie tyle. No ale no to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby przez rok coś takiego robić, prawda? Więc to na pewno nie wchodziło w grę. Jest też druga skrajność, nie? Przygotowując się do tej podróży, przeczytałem jakieś tam książki, podróżników, którzy tak zrobili, nie? No w zasadzie no nie jakichś takich hardkorowych podróżników, którzy to robią jakby żyją z tego, tylko właśnie w takiej samej formie jak ja, że rezygnujemy z pracy i gdzieś tam jedziemy. No i trochę się przeraziłem też czytając te książki, bo jest też druga skrajność, że ludzie wyjeżdżają do Stanów na przykład, pamiętam w jednej książce było napisane, mając $100 w kieszeni. Pierwsza noc to jest na ławce w parku, nie? W Nowym Jorku. To też nie jest mój styl Na podróży. pewno to jest doznanie, nie? Myślę, że równie silne jak 5-gwiazdkowy hotel, nie? A tylko w drugą stronę, nie? Tak, tak. No więc jakby ja starałem się gdzieś tam po środku, no wiadomo, budżetowo wybierać też odpowiednie kraje, no ale też bez takich ekstremów i skrajności, nie? Powiedz mi, bo to jest też ważne. To znaczy, z jednej strony mieliście pewną pulę pieniędzy, którą przeznaczyliście na taki wyjazd, która miała wam w pewnym stopniu starczyć, bez pewnie, tak jak mówisz, ekstrawagancji zbyt wielkich, nie, albo zbyt długich, może tak, wielkie pewnie były, ale nie były to długie. A z drugiej strony też przez jakiś czas coś tam robiłeś, że to ci dosypywało pieniędzy do wiaderka i dodatkowo jeszcze na przykład właśnie to mieszkanie, jakieś zewnętrzne źródła finansowania, które gdzieś tam spływały w międzyczasie. Okej. I to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowania plus ubezpieczenie, tak? Że w przypadku, gdy się dzieje coś złego, no to prawda, dosypuje organizacja trzecia, nie? No bo to nie da się tego zrobić samemu. Tak, no medyczne ubezpieczenie, nie? Właśnie jakby trzeba było jakieś operacje, czy wrócić po prostu też, nie? Mieliśmy taką poduszkę, że zawsze na samolot, choćby nie wiem co, to zawsze jest takie konto powiedzmy, że zawsze na samolot do domu starczy i jak stwierdzimy, że ja mam dość, koniec to koniec. To zawsze jest to, żeby można było wrócić i nie mieć z tym problemów, nie? Jeszcze chwilę wróćmy do tej formy, bo w sumie wydaje mi się, że nie skończyłeś. Mówisz, że są te dwie skrajności. I z tego, co zrozumiałem, nie do końca się z tymi skrajnościami utożsamiasz. Gdzie wasz styl podróżowania miał tą wypadkową? No, myślę, że tak gdzieś pomiędzy, nie? Były momenty, że też bardziej budżetowo podróżowaliśmy, szczególnie w tych krajach no, droższych, tak? Na przykład w Australii byliśmy prawie 2 miesiące i tam kupiliśmy vana, pojechaliśmy do Ikei, wstawiliśmy materac Ikei do tego vana i to był taki van life, żeby też spróbować jak to wygląda, czy to faktycznie jest takie fajne, nie? A z drugiej strony, no, w tych krajach, gdzie te ceny są niższe, można sobie było pozwolić na jakieś fajne miejsce, przy plaży, trochę takiego luzu, czasem drineczek jakiś, nie? Żeby też to inaczej wyglądało. Więc gdzieś tak po środku myślę się to skończyło, nie? Okej. Mamy środek w podróżowaniu. Powiedz mi jeszcze o tej formie takiej jakby samego cyklu podróżowania. To znaczy, czy to było tak, że wsiedliście w samolot, 2 tygodnie w jednym miejscu, kolejny samolot, 2 tygodnie w jednym miejscu, kolejny samolot. Czy wracaliście do jakichś punktów zbiorczych, czy wylatywaliście do innego kontynentu i stamtąd robiliście kółko? Jak to wyglądało przez ten rok? Znaczy ogólnie może zacznę od tego, że udało nam się zobaczyć 26 krajów i to było tak, że pojechaliśmy do Indii, do Turcji samochodem, wróciliśmy tym samochodem do Polski, potem samolot do Indii, Azja Południowo-Wschodnia, potem Australia, Nowa Zelandia, Ameryka Południowa i przez Kostarykę do Polski. No i teraz raczej podróżowaliśmy tak dosyć intensywnie, to znaczy co kilka dni zmienialiśmy miejsce noclegu, tak? Czasem codziennie, czasem co 3-4 dni i poruszyliśmy się albo tam autobusami, albo pociągami, albo czasem samolotami, tak? I po prostu od miejsca do miejsca nie było tak, że mieliśmy jakąś taki super jedno miejsce w kraju,
które było wypadowe, raczej miasto, z którego, nie wiem, były jakieś tam jednodniowe wycieczki albo coś sami ogarnialiśmy później, nie? Ale no nie da się też tak bardzo intensywnie przez rok podróżować, nie? Więc co robiliśmy, to było takie wakacje od wakacji trochę, nie? Że co jakiś czas, powiedzmy to tam co kilka miesięcy był totalnie chill out. Nie? Bo też nie mówiłem o tym jeszcze, zanim może to wyjaśnię, to po co to robiliśmy, nie? W sensie, co w tej podróży było takiego fajnego, bo ludzie robią to, żeby, nie wiem, mieć interakcję, żeby mieć ten experience, nie? I znowu z mojej perspektywy to też było takie trochę wypośrodkowanie, bo raz robimy przyrodę. Ja lubię przyrodę, góry, więc chciałem trochę w różnych miejscach tego zakosztować. A z drugiej strony, no właśnie poznać trochę tych ludzi, nie? Szczególnie jak żyją. I tutaj, no to też zmienia perspektywę, o czym też możemy pogadać później jeszcze. Więc do czego zmierzam? No, że to jest istotne, jaki masz ten sposób podróży, czy ten styl podróży, nie? I na tym możesz sobie zbudować potem, no to robimy to tak czy inaczej, nie? Czy tam zmieniamy to miejsce zamieszkania szybciej lub nie? A wiesz co, tak drążę ten temat, bo to mnie mocno ciekawi. Czy było tak, że rozumiem, lecieliście w stronę na przykład jednego kontynentu i w obrębie niego się już poruszaliście? Nie robiliście takie duże skoki, były tylko co jakiś czas i rozumiem dany okrąg. Tak, to było Różnymi tak, że formami transportu. tak, no jak wylądowaliśmy w Ameryce Południowo-Wschodniej, w Azji Południowo-Wschodniej, no to raczej tam przez kilka miesięcy po prostu podróżowaliśmy z kraju do kraju, nie? Czy tam autobusem, czy czasem samolotem i tak przesuwaliśmy się zgodnie też z pogodą trochę, nie? Czyli rozumiem po ciepłej stronie świata. Cały czas nie było zimy, nie mieliśmy zimy. Czyli rok bez zimy. Tak, rok bez zimy, Sylwestra spędziliśmy w Sydney, więc było cieplutko. Okej, a jak tak popatrzysz sobie na te 26, tak? Dobrze pamiętam, 26 krajów? 26. Który cię najbardziej zaskoczył? Trudne pytanie. I dlaczego? I dlaczego? Nie? No bo to jest może być różna perspektywa tego zaskoczenia. Na pewno pozytywnie zaskoczyła mnie Nowa Zelandia, nie? Jest super miejscem do odwiedzenia, bardzo zróżnicowanym, od właśnie gór po super przyrodę, też geotermia, fajne atrakcje. Ta przyroda tam jest naprawdę warto odwiedzenia i to mnie tak zaskoczyło. Wow, ale super miejsce, nie? Mhm. A takich powiedzmy może bardziej są zaskoczenia pozytywne, jak rozumiem Nowa Zelandia do nich należy, i są zaskoczenia negatywne. Oczywiście bez jakiegoś hejtu, nie? Ale co cię tak negatywnie zaskoczyło w tym, czego się nie spodziewałeś? Nie spodziewałem się, że aż tak będzie trudno podróżować mi po Indiach. No nie jest to taki łatwy do podróżowania kraj. Nie? To pierwszy kraj, tak? To był pierwszy w Azji, nie? To się tak No, na chyba, że głęboką wodę Turcję chyba policzyć, więc no, ale okej. No tak, ale to się rozumiem na głęboką wodę rzuciliście, tak? Tak, od pierwszy raz i potem już było łatwiej po Indiach. Nie zrozum mnie źle, to jest świetny kraj, żeby go odwiedzić, bo na przykład kuchnia to jest moja ulubiona kuchnia z całej podróży, nie? Najlepsze żarcie w Indiach. No i też bardzo fajna kultura, nie? Tylko jest trudny przez to, że tam jest bardzo dużo ludzi, tak? No i na tych ludzi można na różnych trafić, więc jak wszędzie, nie? Tak, jak wszędzie. I przez to się po prostu trudniej podróżuje, nie? Jasne. Tak się zastanawiam jeszcze, bo wspomniałeś o tym, że ciebie jakby inspiruje natura, kontakt z ludźmi, z kulturą, którą reprezentują. Ale co twoją żonę inspirowało? Akurat tak się dobraliśmy, że chyba podobne rzeczy. Ona też bardzo lubi góry i jakieś takie trekkingi, więc to też tam gdzieś mieliśmy jako taki must, żeby te trekkingi zrobić. No ale też z mojej strony myślę, że z jej, no nie będę tutaj się za nią wypowiadał, nie, ale myślę, że podobna perspektywa, znaczy istotą była to ta zmiana tej perspektywy, żeby trochę się zdystansować od tego swojego jakiegoś tam życia i jednak się okazuje, że
no, że ludzie mają inne problemy, tak, w innych miejscach, tak, no, nie jest to może nic odkrywczego, ale można zauważyć, jakie te problemy są, nie, i no, przyobserwować, poznać tych ludzi trochę bliżej, jak oni żyją, nie? I to ma jakby z dwóch stron, to znaczy właśnie w jakichś takich biedniejszych krajach, czy też bogatszych krajach, nie? I to nadaje takiego zdystansowania i trochę perspektywy, na pewno. I możesz powiedzieć, czyli chcesz przez to powiedzieć, że dobrze rozumiem, że cię tak sparafrazuję, że trochę można wyjść ze swojej bańki codzienności, czymś takim. No i teraz pytanie, czy to po powrocie, nie? Trochę nawiążę do tej części tego spektaklu, który się zawsze ma zamknięcie przecież, nie? Czyli po powrocie, co się dzieje, jak wracasz? No bo przeżyłeś taką potężną przygodę z wybranką swojego życia, wracasz do Polski, nie? Po takim powrocie. To trochę zaewoluowane pytanie o wypalenie zawodowe dalej. Czy to jest sposób na wypalenie się do końca, czy wręcz uniknięcie tego, że wychodzisz poza tą bańkę swoich świat? Myślę, że to tak naprawdę jest dobry sposób na to wypalanie zawodowe, bo można przyjechać świeżym. I teraz jak pytasz mnie, jak ja to zrobiłem, no to przez ten rok miałem jakby ograniczoną możliwość pracy, tak, czy no raczej nie zajmowałem się super rzeczami zawodowymi. No i brakowało mi tego, powiem szczerze, tak? W sensie przyjechałem i myślę sobie, no tak, chcę to dalej robić i też przed przyjazdem no, trzeba było się przygotować znowu do tego, tak? No, nie mamy pracy, więc no, trzeba jakoś do tego całego pociągu znowu wsiąść i sobie coś poprzypominać, tak? Więc ja zrobiłem tak, że miesiąc wcześniej no, zacząłem wracać powoli do tego świata, tak, zobaczyć, co tam się w świecie chmury wydarzyło, te jakieś sobie recapy z Reinventa oglądać, artykuły trochę nadrobić, coś tam sobie poklikać, żeby sobie przypomnieć. Przepraszam, że ci wejdę to słowo, to jest niezwykle ciekawa część. Czy po takim roku oderwania w pewnym stopniu od rynku IT, który pędzi? No i teraz pytanie, czy on tak naprawdę pędzi? Czy to jest tak, że ten rok jest trudny do nadrobienia, czy to jest jednak parę newsów, posklejamy logikę na nowo do kupy, jesteśmy znowu na szczycie? Myślę, że normalnie to byłoby raczej no trzeba tam to troszkę ogarnąć, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim dosyć ciekawym momencie, gdzie pojawia się magiczne słowo AI. Tutaj muszę wypić kawę od razu, co prawda, ale... Tak. Nie wiem, czy teraz już u ciebie w każdym podcaście przynajmniej kilka razy to pada i wtedy pijesz kawę, tak, ale... Tak, piję kawę, a wieczorami z zespołem pijemy co innego. Jak spada słowo Gen AI, to tym bardziej. Tak, no i to się wydarzyło i to też, no nie ukrywam, że musiałem się troszkę w to wdrożyć, nie? I to też mi zajęło mi czasu, żeby, no bo wcześniej z tym nie pracowałem, tak, a chciałem być na bieżąco, więc to jest coś, co było istotne, żeby nadrobić, moim zdaniem. Czyli w zasadzie, przepraszam, tak znowu wejdę ci słowo, pojawiłeś się na rynku IT i była duża zmiana, i duża zmiana na nim nastąpiła. To nie było tak, że przez ten rok po prostu liniowo rzeczy szły do góry i to coś tu wystrzeliło. Tak, z dwóch perspektyw jak wróciłem, to zauważyłem dwie rzeczy. Raz, że ten rynek IT trochę ewoluował i nie jest już, wydaje mi się, już taki łatwy albo nie taki, no jednak mniej tych ofert pracy się pojawia, to przynajmniej ja zauważyłem po tym, jak dostawałem wcześniej wiadomości i tak dalej. A druga rzecz, że bardzo dużo tych ofert właśnie było związanych ze sztuczną inteligencją. Nie? Więc też rozmawiałem ze swoimi znajomymi, jak to wygląda, jak wyglądają projekty i coraz więcej tego tematu się o nim powiedzieli też, że się pojawia. Nie? No i stąd myślę, że to był taki kluczowy moment wtedy. Nie? A propos ludzi, wracasz po roku, straciłeś znajomych? Na szczęście nie. To jest jeden z tych aspektów, nie? Bo podczas podróży
No poznaje się dużo ludzi, nie? Czasem mieliśmy takie okazje, żeby wiesz, kogoś pomieszkać na Airbnb, tak poznać trochę lepiej tych ludzi i też dużo podróżników oczywiście, którzy, no nie jesteśmy sami, którzy wpadli na ten sam pomysł, nie? Więc, no ale to nie są takie znajomości, jak znasz kogoś 10 lat, prawda? Więc to są takie, które są. Dalej utrzymujemy w sumie kontakt, ale raczej pobieżny. O tyle było fajnie, że podczas tej podróży też ci znajomi nas odwiedzali co jakiś czas inni. Więc to nie jest tak, że ten kontakt się urwał, no a po powrocie jakby zrobiłem tak, żeby się z nimi wszystkimi pospotykać i jakby te kontakty, żeby się nie pourywały. To było coś, czego się też obawiałem, nie? Że okej, wrócimy i co, nie? Więc ważne jest, żeby mieć taki moment, No czy myślę, takie coś, żeby wrócić, nie? warto jest Mhm. powiedzieć o tym, co też robiliście w tym czasie, bo mimo, że nie jestem jakimś demonem social media, to jednak gdzieś widziałem, że ten kontakt z ludźmi, e, którym na was zależało, utrzymywaliście przez to, że robiliście pewnego rodzaju, no, może tak to nazwać, sprawozdania z tych wyjazdów, bo to też trochę nie było tak, że zamknęliście drzwi 1 stycznia i otworzyliście je 12 grudnia i was nie widział w tym czasie. To jednak była komunikacja, którą robiliście w internecie, no jednak to gdzieś tam przekazywaliście. Tak, no to było głównie właśnie po to, żeby mieć taki kanał komunikacji, to Instagram w tym wypadku, jeżeli mogę powiedzieć, żeby no nie komunikować się z każdą osobno, tylko po prostu mieliśmy Instagrama, którym są nasi znajomi i też inni podróżnicy, z których tam poznaliśmy, żeby mieć taki kanał, okej, dobra, to robimy, możecie nas odwiedzić, albo może się dzwonimy co jakiś czas, nie? To jest taki jakiś tam forma komunikacji po prostu. Mhm. Tak powiedzmy, nie powtarzać 15 razy tej samej historii, rozumiem, czyli wrzucasz Dokładnie. dla wszystkich, konsumpcja następuje. Powiedz mi jeszcze, bo to bardzo dobrze, że jakby wracając, nie ubyło ci znajomych, a wręcz odwrotnie, przybyło ci przez tą podróż. Czy podczas tej podróży spotkaliście ludzi, którzy w jakiś sposób was zainspirowali do czegoś, co zmieniliście w swoim życiu po powrocie? Hmm. Ciekawe pytanie, bo poznaliśmy dużo ciekawych osób, które zmieniło swój styl chyba życia, bym powiedział. To jest tak, że poznaliśmy osoby, które na przykład są z Europy i postanowiły się wyprowadzić poza nią. Tak na stałe. Poznaliśmy ludzi, którzy byli nauczycielami angielskiego w UK, w Anglii i przenieśli się do Pekinu i teraz tam mieszkają. Albo do Abu Dhabi, albo do takich no, nieoczywistych miejsc, tak? Nie do Nowego Jorku, tak? Tylko właśnie do takich Mhm. mniej oczywistych zakątków. No i też to jakieś tam nasze dyskusje na pewno wzbudziło. Na ile to się sprawdza, tak? I czy to działa, czy to jest dobry pomysł w ogóle na taką zmianę, nie? No właśnie. Czy to był dobry pomysł, ten cały wyjazd? Myślę, że tak. No, jest to zawsze pewien wybór, nie? Coś trzeba zrobić i na zasadzie takiej, że no, nie jest tylko same superlatywy, tak? No, komuś powiesz, o tam rok nie pracujesz, tylko podróżujesz, no to raczej to wygląda w samych superlatywach, nie? Więc na pewno jest to super doświadczenie, które polecam. No ale trzeba być jakby też świadomym tych konsekwencji. Przez to rozumiem właśnie no, ryzyka, które się pojawiają podczas podróży, ale też tego, co się dzieje po podróży, żeby być przygotowanym na to, że dobra, trzeba jakoś wrócić, tak? Może trzeba mieć miejsce, do którego się wróci. Trzeba znowu zacząć szukać pracy, ale to też finansowo, tak? Zamiast, nie wiem, sobie kupić nowy samochód, no to czy tam większe mieszkanie, no to jest to jakaś tam rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś innego, nie? Czyli ustawienie priorytetów, można by powiedzieć w pewien Dobre sposób. podsumowanie. Mhm. Powiedz mi jeszcze, tak, zanim przejdziemy do takiego już podsumowania tej naszej rozmowy, a propos priorytetów i ustawiania tego całego życia wokół tej podróży. E,
czy było coś, co musieliście ewidentnie poświęcić, żeby tą podróż wykonać? To było coś takiego prawo, lewo. E, na pewno to praca, nie? To było dla mnie chyba najtrudniejsza część. No bo dla mojej żony też, bo mieliśmy pracę, z której oboje byliśmy zadowoleni. To nie jest to, że wiesz, że się męczymy i faktycznie wypalenie zawodowe i no dobra, uciekamy, tak? Tylko to jest coś, gdzie mamy tą rutynę, którą no, mi brakowało podczas podróży takiej rutyny, wiesz. Wstajesz rano, idziesz do pracy, tak? Po pracy siłownia, coś tam i zawsze jesteś w tym samym łóżku, a nie co 3 dni w innym hotelu, tak? Więc no to jest ten ważny aspekt, nie? Czego ci brakowało w czasie tej podróży? Rutyny, tak jak ci mówiłem, nie? Że to Tak. jest to, co to męczy człowieka też po jakimś czasie, że trzeba znowu się spakować i do tego plecaka i znowu szukać hotelu czy tam jakiegoś innego Airbnb czy czegoś, żeby... Przyziemnych rzeczy, No, na przykład swojego łóżka albo, nie wiem, domu, że no, tęskniłeś za tymi 4 ścianami, w których teraz jesteś, czy nie nachodziła cię ta myśl? Nie, no na pewno jakiegoś swojej poduszki, nie? Która jest wygodna i wiesz, swojej łazienki, bo to były różne standardy, więc czasem takich przyziemnych rzeczy i to też docenia się później, że dobra, no w niektórych krajach, nie wiem, czasem nie było prądu, tak, albo pitnej wody z kranu, jak tutaj mam w Krakowie, więc takich no przyziemnych rzeczy tak naprawdę, nie? Okej. Powiedz mi tak na koniec naszej rozmowy, powtórzyłbyś to? Pewnie. Czyli nie zmęczył cię taki wyjazd, nie umęczyło cię to na tyle, że teraz musisz sobie odpocząć 10 kolejnych lat, tylko że dalej rozpaliło cię to, jakby tą ciekawość tego świata, czy na chwilę się uspokoiłeś? A to jest dobre pytanie, bo pytasz, czy to bym powtórzył? Pewnie. Czy to bym powtórzył od razu? Nie. Ile czasu, bo ile czasu już po tym jesteś po powrocie w tym momencie? Pół roku. Pół roku, więc na pewno jeszcze mam to w głowie, że to się wydarzyło i mam dosyć tych bodźców na razie, więc cieszę się tą swoją rutyną, pracą i tak dalej, tymi swoimi obowiązkami, ale fajnie jest może, czy fajnie byłoby, jeżeli by się jeszcze kiedyś coś takiego udało za kilkanaście lat to powtórzyć, ale na pewno nie w jakimś super krótkim czasie. Nie? Czy poza tym dziennikiem, który prowadziliście na Instagramie, te doświadczenia i bodźce, nie, których zakładam było, tak jak zrozumiałem, dość dużo, w jaki sposób katalogowaliście dla siebie? Czy zrobiliście, może nie to, że pamiętnik, wiesz, małym maczkiem zapisany, ale czy w jakiś sposób sobie zrobiliście takie swoje wspomnienia jakoś skatalogowane i jak? Tak, znaczy Instagram to są zdjęcia, nie? Ale tam też mamy trochę opisów, więc głównie to jest, tam były takie główne no, plan podróży i to, gdzie byliśmy, ale mamy taki bardziej szczegółowy w aplikacji, gdzie spisywaliśmy sobie tam jakieś takie większe uwagi, ale nie było to jakieś super dokładne i raczej nie jest to tak, wiesz, jakiś pamiętnik super zrobiony. Tylko te kroki, czyli te miejsca, w których byliśmy i jakieś takie podstawowe informacje, co tam robiliśmy, nie? Powiedz tak na koniec, podsumowując, że jeżeli ktoś stoi, powiedzmy, przed taką decyzją z naszych słuchaczy, widzów, co było jakby kluczem, co było najważniejsze według Ciebie w tym wszystkim, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę albo jakieś miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, coś, co chciałbyś zaszczepić tam w tej głowie potencjalnego człowieka, który pójdzie Twoimi śladami? No to nie wiem, to nie chcę zabrzmieć tak, wiesz. Na pewno trzeba sobie przemyśleć to, po co to robić, nie? Więc czy chcę właśnie jakiejś takiej transformacji, chcę ucieczki i to jest, bo się wypaliłem, czy po prostu jaki jest cel tego? To, o czym mówiłem, planowanie, no to jest kolejna rzecz. Z polecajek, jeżeli chodzi o miejsca, do zobaczenia
Indonezja jest na pewno fajnym krajem. Oprócz tej Nowej Zelandii, o której wspomniałem, jest bardzo różnorodna i nie trzeba tam jakby jechać na pół roku, tylko wystarczy po prostu wybrać się na wakacje i trochę pojeździć, bo jest bardzo różnorodna. Polecam. Dziękuję Ci pięknie. Dla naszych widzów, naszych słuchaczy wesołych świąt i dużo spokoju w przerwie, miejmy nadzieję, między świętami a Sylwestrem. Przed chwilą śnieg się skończył, co prawda, ale nagrywamy to tuż przed świętami. Miejmy nadzieję, że spadnie trochę białego puchu, bo Szymon dawno zimy nie widział, nie? No to musi tam wycierpieć teraz swoje. Szymonie, bardzo Ci dziękuję. No i mam nadzieję do zobaczenia choćby na AWS User Grupie krakowskiej. Jeżeli macie jakieś pytania, to linki do profili i podcastu Szymona znajdziecie w opisie. A ja dziękuję Wam bardzo. No i wszystkiego dobrego. Ja też dzięki Maciek za zaproszenie, no i co, wesołych świąt. Dzięki.